Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę Sony Ericssona T105. Telefon jest bardzo prostym telefonem. Posiada na przodzie naszego panelu tylko wyświetlacz, klawiaturę. Tu mamy na boku tego telefonu fajny klawisz skrótowy. Jest to klawisz statusu naszego telefonu bądź przewijania w dół, w górę. U samej góry mamy tutaj dwa wycięcia na naszą smycz, a na samym dole widzimy fastporty. Jest to fastport ładowania, fastport na słuchawki i na kabel USB. Jest to inny, jak widzimy, fastport niż ten standardowy dla Sony Ericssonów. Ten starszy typ. Teraz sobie sprawdzimy baterię tego telefonu pod baterią. Bateria oryginalna tego telefonu to BST26. Posiada ona 700 mAh i została wyprodukowana w 2003 roku. Tak, w 2003, w 27 tygodniu. Nie wiem, czy zobaczycie, czy mi ostrość złapie. O, teraz widać. Tutaj mamy mAh i tu nasza bateria. Teraz sprawdzimy sobie pod nalepką e-mail. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jest to Sony Ericsson T105, jak wspominałem. I telefon pochodzi z 2004 roku, 17 tygodnia. Telefon już posiada 16 lat. I tu wcześniej musiała być taka wydany Instytut Łączności i tu numer Instytutu. I widzimy, że telefon został produkowany w Tajwanie. Bardzo ciekawe. Teraz sobie telefon uruchomimy, sprawdzimy jego dzwonki, jak odnajdziemy i jak to wszystko wygląda. Telefon nie posiada kolorowego wyświetlacza. Telefon jest bardzo prostym telefonem. Nie wspomniałem jeszcze, telefon posiada bardzo ciekawą opcję. Jak go uruchomimy i znajdziemy zasięg, to nam kilka razy piknie i tutaj dioda nam się świeci cały czas, jeśli jest zasięg. Jeśli nie ma zasięgu, to tej diody nie ma. Nie świeci nam się. Bardzo fajna opcja, gdy mieszkamy w takim miejscu, gdzie ciężko znaleźć zasięg i mamy właśnie problemy z tym. No i w kieszeni zawsze nam pyknie kilka razy i wtedy wiemy, że jest zasięg. Telefon jest naprawdę prostym telefonem, posiada bardzo ubogie menu. Wchodzimy sobie tu strzałką, to jest nasze właśnie menu. Moje skróty, usługi WAP, no to oczywiście usługi WAP służą jedynie do wysyłania jakichś, nie wiem, tam MMS-ów graficznych, coś w tym stylu. Do dodatki, wejdziemy sobie w dodatki. Tu w dodatkach mamy usługi Orange, oczywiście, bo telefon jest brandowany z Orange, znaczy, że Simlocka ma z Orange. Kalendarz, czas, gry, rysunki, kalkulator. Takie podstawowe funkcje w tym telefonie występują. Przechodzimy sobie dalej. Dalej mamy ustawienia. Zobaczymy, jak to wygląda. No oczywiście alarmów, dźwięków, czyli naszego budzika, profile, opcje początkowe. Tu możemy przerzucić ustawienia fabryczne tego telefonu. Nazwa telefonu, zestaw HF, słuchawki, blokady, zegar i godzina, język, wyświetlacz, sieci, opcje połączeń, profile. Drugi klawisz przechodzimy do góry, a ten na dół. Sobie wejdziemy w dźwięki, sprawdzimy nasze dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta oryginalnie. Nie wiem, tutaj właśnie. No chyba nie w tym folderze. A zaraz sobie poszukamy te dźwięki. Tu mamy połączenia, wiadomości i spis telefonów. Przejdziemy sobie do ustawienia z powrotem, do dźwięków.
sygnały i dzwonki. Sygnały i dzwonki. Chyba tak. Tak, tu mamy te nasze dzwonki. Oczywiście jest to monofonia, taka jak na przykład występuje w Nokii 310. Jest to takie pisklowe dźwięki, melodyjki. Fajną opcją też w tym telefonie jest, no może dla niektórych to może nie być ciekawe, ale jeśli ktoś posiada ten telefon i używa go na co dzień, to na pewno jest to fajna opcja. Można sobie ustawić swój własny dźwięk osobisty, który możemy nowy dodać. Zobaczymy tutaj dźwięki. Moje melodie. W każdym bądź razie w tych opcjach możemy sobie ustawić, edytować i nagrać swój dźwięk przez nasze klawisze, na dźwięki naszych klawiszów. No i potem możemy ustawić na dźwięk główny, jeśli ktoś będzie do nas dzwonił. Ten właśnie dźwięk. Jak widzimy, telefon bardzo prosty. Telefon bardzo polecam osobom starszym, tym, którzy są zawiedzieni telefonami dotykowymi, bądź chcą troszkę odskoczni od telefonów dotykowych. Telefon naprawdę, jeśli posiada baterię dość jeszcze sprawną, naprawdę długi okres wytrzymuje na baterii, tydzień to jest spokojnie na tej baterii i bardzo naprawdę elegancko się prezentuje, mimo że posiada tylko ekran bez kolorów. Naprawdę jest eleganckim telefonem i bardzo małym. Fajnie się naprawdę prezentuje przez to. Aha, jeszcze wspomnę o tym klawiszu bocznym. Tu zobaczymy, patrzcie sobie. Klawisz boczny. Blokujemy sobie go. Tutaj klawisz boczny. I tu mamy status naszego telefonu. Sprawdzamy sobie tutaj profile, godzinę i datę. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem odnośnie tego telefonu. Cześć.